Żegnamy się z naszą miejscóweczką w Istambule i ruszamy, znaczy może już oddam kamerkę, że w drogę ku granicy w tej chwili. Jak mówiłem, przeplanowany jeszcze jest postój w Carrefourze, żeby zrobić zakupy, kawa, barteki, te tam piwa i chałwa już nie jest, tak? Czyli piwa i chałwa, tak? I kawa. No i dalej jedziemy. Dzisiaj granica unijna, bułgarska, więc ciekawe jak to już wyglądało, bo z tą paniką pandemiczną. To dokładnie tak, bo z moich doświadczeń z granicą węgierską, będącą przedmurzem chrześcijaństwa Unii Europejskiej, myślę, państwo celnicy węgierscy bardzo wczuwali zawsze w temat. Tu może być analogicznie podobnie, że nasi też się wczuwają mocno na granicy białoruskiej i ukraińskiej, więc jakby to ten typ tak ma. Dlatego jedziemy w lekkim suspensie, jak to będzie wyglądało. Natomiast w sumie optymistycznie nastawieni. Tu jest korek dziki na razie, ja widzę po prostu. Tak, żeby mnie tu z każdej strony te auta objeżdżały. A ja chcę jechać prosto, punktualnie. To się chyba nam udało. Widzimy jaki koreczek na wjeździe do miasta. Dodamy, że godzina jest 10:40. Czyli tak, nie jest skoroś. to już nie jest tak blady świt tak naprawdę. Czy dla nas to blady świt, ale dla ruchu miejskiego no to już tak chwilkę minęło, prawda? Nie widać barierki. Nie wiem, czy tu widać ten autobus, co jedzie po lewo i ten drugi, trzeci z przeciwka nadjeżdża. Jak pamiętają, to bardziej wnikliwi oglądacze, my się żeśmy dziwowali pierwszego dnia pobytu, czemu one jeżdżą po angielsku czy lewostronnie. No to jest bardzo prozaicznie prosta, debilna wręcz. No, widzimy perony, prawda, tutaj właśnie mijamy. I one są po środku. One są po środku, no, żeby ten autobus mógł jechać do peronu centralnego, to musi mieć drzwi, a ma drzwi po prawej stronie. Jak ten autobus taki normalny, europejski, no to musi jechać w związku z tym po angielsku, żeby te drzwi były na peron wychodziły, a nie na płot graniczny. Więc taka jest tajemnica tego. Natomiast ja nie wiem, bo nie przyuważyłam, gdzie jest kierownica. Kierownica jest normalnie, No kierowca siedzi europejsko po lewej stronie, tak? Czy bo te drzwi są też europejskie? Tak, to są normalne autobusy, tylko że po prostu no, jeżdżą tak, żeby było wygodnie na tą centralną platformę wysiąść. I one, myślę, że się jeżdżą po raz normalnymi ulicami, na normalne przystanki, na chodniku będące, w związku z tym jakby dlatego muszą być autobusy do tego ruchu normalnego przystosowane. No a dzięki temu ograniczali ilość miejsca potrzebną, tak? No bo jednak robiąc na środku, no, te po bokach musiałyby jednak miejsce raz, ale też jest kwestia ergonomii przesiadkowej, tak jak w warszawskim metrze, tam są perony centralne. To jest łatwiej, jest łatwiej przesiąść, jak człowiek się pomyli, przejedzie za stację za daleko, to sobie wysiada, wchodzi i ma od razu. I ma już, tak? A jak są stacje, gdzie perony są na zewnętrznej stronie, takich tam parę jest, no to niestety, wtedy trzeba, prawda, na schodkami drałować, tak. To może dobre jest na fitness, ale niekoniecznie przyspiesza czas przesiadki. Dokładnie. Powtórzmy jeszcze raz dla jasności. Wyjeżdżamy na zachód od Istambułu i to co widać na tych wzgórzach, te bloki ciągnące się po horyzont i za horyzont, to wszystko są jakby już takie dzielnice pobrzeżne, nawet miasteczka satelitarne, typu mówię Łomianki, Piaseczno, Otwocki, coś takiego. Niech to da pojęcie skali, wyjedziemy, będzie może lepiej widać za moment. Kolejne morze betonu. To nie są nam domki, jakieś popierdółki jednorodzinne takie, prawda, malusie, tak, prawda, ale łomianki. To są całe bloki, wieżowce. Tak szacuje 20-piętrowe niektóre, albo i lepiej nawet. Więc niech to właśnie odda skalę tego zjawiska. nowe
też ludzie budują obiekty. Wszyscy idą tam, to my też. Tłumem. Aż tu wjazd na ten parking znaleźć to wcale nie było takie proste. Nie było proste, nie było trywialne. Ojcowie założyciele, wybaczcie, ale nie ma tu niczego innego, żeby pójść na zakupy. To co, popatrzymy, to kawałek to piwo, tak? To na razie jest takie elektromenażer generalnie. Duże woreczki. Meble widzimy, są meble. Pomysłowe do Bramir. James Bond. James Bond. I tu tutaj ja kawę widzę, czy mi się tak wydaje? Ciasto. Słodkość. A potem to zaraz, no to może to by było chyba cukier stoi, to może kofi. Ziarenka. To jest ziarenka? I to ta. A to herbata. Masz? Niesamowite. Uwaga! Mamy coś, tak? Mamy coś, tak już patrzę. Patrzy. Sama spróbuję tej. Bartuś taka teściowa to po prostu skarb, no idziemy dalej. Idziemy do te piwo, idziemy. Patrz jaki to cukier jest, zobacz, widzisz, taki cukier, to dla babci jabłek. Bo ten cukier, on ma 5 kilo. 5 kilo. Ale fuj, bo to Carrefour, to nie, to idziemy. Mnie ręce parzą mnie ręce, już od tego dotykałem. Ale to te słodycze chcieliśmy, czy bo... Ale tak mamy tam te schody, to może wrócimy, dobra. To idziemy te piwo. No, piwo. Piwa nie ma życia. Puszunie mówiłem, tak? To oczywiście na pamięci Lenki, tak? Tutaj napoje, zobacz. A i sokcian. Sokcian, jest ten sok. Bardzo dobry sok. Był. Ten był tak bardzo dobry. A, To są inne smaki, wiesz? Generalnie, co takiego tam? Można oczywiście, no jak pani chce właśnie, to pani weźmie, no. No tutaj. No. A jakaś kola nie można soli tutaj jak jest. A tu co tu wyłaży? co by była? Polunczykowe też. Ale to nie było puszczenia, to było puszczenia, tak? No są. Nie, wcale nie. Są puszunie. Nie ma. Są puszunie, jak najbardziej są puszunie. Tak, a ty sobie ten soczek wzięłaś, tak?
piwo to niekoniecznie. Tam wino. No ale dobrze, chodźmy. O. Ja chciałem powiedzieć, że to jest wino. Tam po lewej w tym są według mnie piwa, no ale... No dobrze, zobaczmy. No to chodź, prowadź, jak widzisz, to prowadź. Bira. No, jaga nie widzę, a no jest, no może jest. Bira, że bira to tu jest tyle, to... Nie mówię o rankach, to mówię o bira. O bira, no bo widzę, że te bira, to piwo stanowi dosłownie małą frakcję. W zasadzie mogło być Widzę, a tu widzimy tego piwa, to jest tak zasadniczo tak tylko na to. 3 półki, 3 elementy, tak? To jest ładnie. No tak. To jest wszystko na dzisiaj. Czyli co, idziemy do tych... No, jest bulwersacja. Bulwersacja. Nie mam zobaczymy tutaj. Strony wina tureckie, ale ja się nie znam na winach tureckich na razie. Idziemy, tak? Szef powiedział idziemy. No, to jest, powiedziałem, słuszna kiochnika. Ciekawostka jest taka, że chałwa jest, ale w lodówce. Zatem zakupy, jak widać są. No. Niuniek stoi, jak stał. Terroryści nie porwali na razie. Widzimy osiedle ala Stegny, takie coś powiedzmy. Te budynki mają zdychę na pewno, myślę, 15 może jak policzył. No ładne są. Widzimy, to jest starsza epoka, tak, starsza epoka. Jakieś lata 80, tak szacuję, góra 90, a jednak zadbane i schludne. Więc to postaram się przez rondo przejechać bez kolizyjnie. Ten plan wykonany, kawa jest, chałwy są, piwa też, parę puszuniek, więc wszystko, co ma być, to jest, możemy śmiało jechać dalej. Zbliżamy się stopniowo do Edirne i do granicy z Bułgarią. Jeszcze chwila została, ale kilometry uciekają. Żeśmy już jakieś liście musiało spaść jakiegoś samochodu prawdopodobnie innego. Albo coś się paliło, tak mogło też być. Rozwiało się na wietrze.
Może inaczej, prawda? Poetycko, romantycznie. Liście jesieni. Złota polska jesień. No to turecka chyba jeszcze. Raczej tak. Tak, właśnie był znak, że do granicy zostało ile? 10 kilometrów, tak? Tak. O ile nie szukują. Oczywiście. Bo tu oszukiści też są. Tak, ale akurat jeśli chodzi o ograniczenia prędkości, są momentami one często totalnie z dupy. Nie ma jakiejś większej logiki tak naprawdę, gdzie one są. No, okej, tutaj jakieś skrzyżowanie, tak? Ale jest prosty odcinek i też są jakieś cuda, więc... 70 mogłoby być spokojnie. Więc momentami trudno tutaj nadążyć. Widzimy, już się zbliża granica, bo się tiry mają znaki, mają na prawo zjeżdżać, tak? Tu może być jakaś kolejka, widzimy, że tam są kosze przy drodze, więc to znaczy, że często stoją tiry w kolejce, tak? No bo to są, wiadomo, wrota do Unii Europejskiej od tej mańki, więc jest już klimatycznie się robi. Tu była jakaś stacja policyjna, jakiś posterunek policji, tak? Widzimy, prawda, tutaj, o, już się kolejka, widzimy, seksownie, nienerwowo pojazdów formuje. A my na szczęście na razie jedziemy dalej jeszcze. Oby tak dalej, jak najdalej. Czuję tam co w tym, No. w tym kolejce. Żadna frajda. Zwłaszcza w taki upałek delikatny jak w tej chwili. 7 stopni. Może pokażemy, żeby nie było, że kłamiemy. 37 stopni jest, tak? Więc nic fajnego. Czekaj, no mi tak tam na ostatni ile godzin muszę stać. No, tu myślę, że to naście na murbeton będzie. I przy granicy to co musiałby obowiązkowo być? Meczet. Oczywiście musi być meczet, no jasna sprawa. To jest pomysł naszych hierarchów kościelnych, że tyle granic, a kościołów nie ma. Więc tam można zrobić cały projekt chrystianizacji polskich granic. W sumie tir tak seksownie. Stanów, poprzek, tak dokładnie. Stoi. Więc wygląda, że my mamy chyba w miarę dojazd do samej granicy, co jest jakby całe szczęście w tym wszystkim. Oczywiście jest część turecka. Jakieś kolejki mega big nie widzę, to jest dobry znak. Zobaczymy, jak to będzie teraz sprawnie szło. Kolejka krótka, potrafi stać 3 godziny, więc kwestia sprawności obsługi tejże. Tu się widzimy lekko to rozszerza na kilka pasów. A mnie się patrzy, jakie ma pieczątki ładne w paszporcie. Już nie może doliczyć wszystkich pieczątek. Nie może, bo nie ma tamtej. Nie ma. Dziady nie wstępowały. Właśnie, jak mogli. A nam się pojawia na mapie cywilizacja. No zgodnie z tym, co mówiłem, dojeżdżamy do przedmurza Unii Europejskiej. Widzimy tam, tutaj jest trawa, tutaj są dzicy Turcy, a tam już widzimy jest cywilizacja. Widać czerwoną drogę. Po prostu widać, no, jak to jest. Proszę Państwa. Się okazuje, że tam to nie było przedmurze cywilizacji. Tam było ostatnie mury tureckie jednak. Tam był wyjazd z Turcji, a tu jest dopiero przedmurze. Już żeśmy w sumie wjechali na terytorium Bułgarii, a tu jest wjazd do Bułgarii, a przed sekundą żeśmy przejeżdżali teren dezynfekcyjny. Posiusiało na nas, pochlapało nam szyby, wyglądamy teraz jak ostatnie mędy. No i na dokładkę jeszcze 3 euro trzeba było 3 euro za to coś zapłacić, 12 zeta, tak? Ponad. To jest biznes. Ta dezynfekcja i deratyzacja, no.
Zatem Borem Lasem wjechaliśmy do Bułgarii Po wielu trudach. po 2-godzinnym oczekiwaniu. 2 godziny i minut równo 10, jak rozumiem. Co ciekawe, główne emocje budziły kwestie celne po stronie bułgarskiej, bo wszystkich czesali, kazali wyjmować, walizki otwierali i tak dalej, słoiki, jak się tam coś wiózł i tak dalej. Nas też tam pan oglądał z zaciekawieniem, ale niczego ciekawego nie znalazł. Natomiast tematyka covidowa tak jakby totalnie nie istniała, mimo szumnie i buczucznie brzmiących wpisów na stronie polskiego MSZ, że jak się wjeżdża z Turcji, to trzeba tam podskakiwać na idące przewrotki, jakieś deklaracje, tranzyty, 24 godziny i coś tam, i coś tam, i coś tam. To nic takiego w ogóle nie miało żadnego miejsca, więc to jest też taka ciekawostka przyrodnicza, że jednak tematyka celna była i jest dominującą tematyką. Zatem jedziemy dalej w kierunku Sofii i cieszymy się ładnym słoneczkiem. Jedziemy drogą, autostradą A1 bądź A4, zależy jak gdzie patrzysz, numer jest różny w różnych źródłach. Tam była 4. Tak, tam było 4, na mapie mam 4, ale nasza nawigacja mówi bardziej, że A1 jest. Twoja nawigacja jest nieaktualna. No ale to jakby już mniejsza o to. Ważne jest co innego, że autostrada ta ma, ja szacuję lat około 10, może nawet i mniej, a jakością to tak wygląda, jakby wymagała generalnego remontu za chwilkę. Więc to też ciekawostka jest taka, jaka jest jakość tej drogi i jej wykonania. Że widzimy, tu się jakieś prace remontowe już odbywają na bieżąco, więc jest miło. Droga się poprawiła, no ale też widać ewidentnie, że jest młodsza, bo nasza nawigacja jej jeszcze nie zna. Z tym, no to dobrze, że ona się jeszcze nie psuje ta droga, bo ma na pewno mniej niż 7 lat. Kolejnym zjawiskiem budzącym nasze dzisiejsze zdziwienie, może nie zdziwienie, ale podziw, tak? Są chmury na niebie. Jako że my chmury, to żeśmy już od dobrego tygodnia jak nie lepiej nie widzieli, bo cały pobyt w Istambule, jak i cały pobyt nad Morzem Czarnym w Sosopolu był totalnie, absolutnie bezchmurny. Tam ja widziałem jednego dnia, wczoraj chyba, tak, czy przedwczoraj, rano, chwilę chmury przez okno naszego pokoju, no ale zanim żeśmy się wygramolili do wyjścia i wyszli już na dwór, to te chmury były jedynie wspomnienie. A dzisiaj, jak widać, chmurki sobie jakieś tam na niebie, no nie żeby jakieś były mocno drodowo-deszczowe, tak? Ale jakieś chmurki na niebie są. Jest to generalnie bardzo ciekawy widok. Właśnie zbaczamy z drogi, bo wjeżdżamy do miejscowości Plovdiv, czy już Plovdiv, nie wiem czy wymawiam dokładnie. Ważne jest, że jedziemy szukać czegoś do zjedzenia, bo mały niedźwiedź jak mały niedźwiedź zgłodniał, a jak on jest zły, głodny to jest zły oczywiście, tak? Idziemy jeść. Sikać też oczywiście i myć rączki. Po siusianiu też oczywiście, prawda? I kotka widzimy. Tu drugi się sierściu był się wystrachał i uciekł. Sikać też będziemy oczywiście sikać. Niedźwiedzie są groźne. Sikanie to podstawa. Bo się wystraszył. Sikanie się wystraszył? Nie, niedźwiedzie. A niedźwiedzi wystraszył, aha. A czemu tu nie parkowali? Może nie wolno. No i są, gdzie my są? Ponieważ jesteśmy ludźmi szczęśliwi, więc znaleźliśmy szczęśliwą knajpę. Tak. I ty masz to serduszko, dostałaś na swojej kawie, tak? Tak, mam kawę, serduszko.
Mamy sałatkę, już te powinny zaczynają spożywać powolutku. Grecką, tak. I lemoniady ja tam mówiłem. A czekamy na resztę. Czekamy na resztę. Na rybki czekamy, tak. Miejsce jest bardzo fajne. Jak już mówili, nie wiem czy się mówili. No powiedziałem, że nazywa się, sieć się nazywa Happy. To jest taka sieć takich restauracji grillowych w Bułgarii. Bardzo fajna, godna polecenia dla każdego, kto by chciał smacznie, fajnie i w sensownej cenie zjeść. Te restauracje się znajdują w różnych miastach w Bułgarii, między innymi właśnie w Ruse przy granicy z Rumunią, ale i właśnie tutaj w Plovdiwie taką restaurację znaleźli. Na dworze już nie było miejsca w ogródku, więc nas na pięterku Państwo ulokowali, ale ma to swoje plusy, bo przynajmniej jest klimatyzacja i jest miła atmosfera. Tak, mamy narożny ładny. Mamy narożny widok na skrzyżowanie, więc jest miło. Jest szansa, że niedźwiedź się naje, nim się zdąży rozzłościć. Więc smacznego i bierzemy się za to, co już mamy do jedzonka. Żeby nie było, że Monika tylko kawą żyje i świeżym powietrzem, to widzimy, że sałatkę fałszuje ze smakiem i swojego łososia z nożyczkami również, a ja też dostałem swoje. Thank you. Moja rybka też przyszła. Tych warzyw to mam tak trochę bardziej na smak, ale wygląda to wszystko bardzo ładnie. Otóż to, byle nie ryzyk. Ja już, a niedźwiedź widzimy kończy. Jak smakowało niedźwiedziu? Tego się nie zadła w... Bardzo smaczne, ja może powiem, bo może nie było słychać. Moje było też bardzo smaczne. Super. Grillowana rybka z warzywkami. Tak. Polecamy. Zdecydowanie polecamy. Mały spacerek, tak? Na przetrawienie. I zobaczenie, co tu jeszcze ciekawego w okolicy jest. To wedle mojej wiedzy było kiedyś nowotelem. Pierwszym nowotelem w Bułgarii, w czasach jeszcze dawnego, lepszego systemu, a w ogóle miasto to ma to podobne z Poznaniem, poza pierwszą literką P, że jest miastem targowym, tu się odbywają targi w ciągu roku różnego typu. Jakieś centrum ekspozycyjne, nie wiem czy nawet to nie jest gdzieś tam, gdzie teraz kroczymy. I właśnie jest z tego to miasto w Bułgarii znane. Tu Monika zgłosiła ważną obserwację klimatyczną, ja może oddam głos do mikrofonu. No tutaj jest znacznie cieplej niż było w Istambule o tej porze, niż było w Sozopolu o tej porze. No bo jak wiadomo, tam jest dużo, jest morze i była bryza i były wiatry, tak? I tu ciężko się oddycha przez to, że jest tak duszno jest po prostu. No właśnie, bo może nie tyle jest może cieplej, ale na pewno nie ma tego przewiewu, tej bryzy. I to daje takie poczucie takiego faktycznie stojącego powietrza. Tak duszno. Ciężkiego, dusznego, naprawdę. Że tam już było bardzo fajnie, przyjemnie. Nawet czasami jak zawiało, to wręcz się chciało coś już na siebie nałożyć. A tutaj to jest no tak. Duchowato. Mam wrażenie, że jestem na Ursynowie przy upałach 30-stopniowych w mieszkaniu. Takie odczucie. To prawda. A tu mamy jakiś taki ciekawy pasaż handlowy jakby. Pawilon, taki grand bazar istambulski na modłę współczesną, czyli dach współczesny, podłoga współczesna i keramiki. Oczywiście o tej porze już zamknięte, ale... Shoppingu nie zrobimy. Ale jak najbardziej. A poczekaj, bo są markowe zoby. Popatrz. Co tu takiego tu pokaż? Pokaż, bo tutaj jakieś już jakieś coś można by torebki. Znaczy, no też jest wielkie C prawdopodobne, że tutaj rzeczy trafiają stamtąd.
ogólnie z Turcji, tak? Jest to niedaleko oczywiście cały czas granicy. Tak jak na Grecja też jest jakby, ma tych towarów z Turcji sporo. No, oczywiście. Bo też blisko jest. Też blisko jest, tak jest. A i w Polsce dużo tego jest. No też. Choć trochę dalej jest. I ten cały pawilon, tak go nazwijmy, to jest de facto most, kładka nad jakąś tutaj rzeką. Nie wiem, czy to widać, ale jest tu ewidentnie rzeka. Bardziej wygląda to jak strumyk w górach, kamyczki i tak dalej. No jak może Wisła w Bydgoszczy. Tak może to wygląda. Mniej więcej. Właśnie. No to możesz mi na słowo zaufać. Dojeżdżamy do Sofii i temperatura spadła. A czy morza dalej nie ma? Widzimy wieżowiec, który przypomina prawie ten w Dubaju w kształcie żagla. Oczywiście z pełną dozą fantazji i poetyckiego przyrównania, natomiast to... Ale rzuca się w oczy. Tak jest. Tak, no trochę ciemno, ale można coś widać będzie, zobaczymy. Ciekawa taka architektura. A tu jak po prawej, zobacz. Tak, a tu skocznia Małysza. Tak, tak. Biurowiec ewidentnie. Ewidentnie. Taki tutaj mamy fajny klimat, taką uliczkę, jedną z głównych oczywiście, ale takie kolejnki jak były w Warszawie parę lat temu, już to te klimaty u nas zanikły, a tutaj jeszcze dalej są, widzimy, kultywowane.